Skaska w języku rosyjskim oznacza w sensie dosłownym bajka. Więc stwierdzenie co niektórych, że Kirgistan jest to kraj jak z bajki, w tym miejscu nabiera jeszcze większego znaczenia. W Kirgistanie na południu jeziora Issyk-Kul w odległości około 3 godzin jazdy od stolicy Biszkeku znajduje się kanion Skaska. Nazwa ta wzięła się od tutejszych formacji skalnych, które przywołują na myśl wieże, zamki, smoki, czy też właśnie postacie z bajek. Znajdziemy tu też formację skalną przypominającą mur chiński. Miejsce to wygląda jak z innej planety, a turyści odwiedzający kanion sami wymyślają nazwy dla skał, które przybierają mniej lub bardziej realne kształty. A tak całkiem na serio, to ten kanion powstał poprzez erozję wietrzną i wodną, która działała na te skały przez wiele, wiele lat, a te skały zbudowane są głównie z czerwonego piaskowca i z gliny i są bardzo podatne na tą erozję. Jeżeli nie przyjeżdżacie tu ze zorganizowaną wycieczką, to raczej nie napotkacie tłumów i możecie spokojnie eksplorować otoczenie i chodzić, gdzie się Wam żywnie podoba. A jak się tutaj dostaliśmy, to zobaczcie teraz. Siedzimy już w marszrutce w kierunku Karakol, a dokładnie na kanion Skaskę jedziemy. Chcieliśmy się tam przesiąść, zamienić z panem, ale nie chciał się zamienić, bo powiedział, że z tej strony jest ciepło, także zobaczymy. Trzeba siedzieć na tym wylocie, bo jak coś, to ja lecę aż do przodu. No, bo Bata na wylocie tutaj siedzi. Zapłaciliśmy 550 od osoby i 100 za bagaż, czyli 600 od osoby, czyli 1200 na dwóch. 4 godziny jazdy, to myślę, że nie jest źle. Mam nadzieję, że w miarę szybko dotrzemy i bezpiecznie, bo chcemy jeszcze dzisiaj się wybrać na właśnie wspomniany kanion Skaska. Jeżeli chodzi o bus, to jest 519 o marszrutkę. Numer 519, jak chcecie południem jechać jeziora. Polak? Da. Polska, Warszawa. My Katowice. 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 Pani. Pan. Dobrze. Dobrze. Wy byli w Polsce? No. Szła dziewieczka Do laseczka. do zielonego. Napotkała myśliweczka bardzo hardego. Brawo. Даже стимулируется, действительно, co kocha. Это dziarma. Dziarma. Maroko. No. A? Зерна. Ziona. Как польские пиво. A, bir. Jak nazywa się żorma? Dziarma. Dziarma. Максим. Pan reporter? Vloger. Bloger? Vloger. Wesołego pana tu mamy. A od razu pan rozpoznał naszą polską mowę, ale w Polsce nie był. Zatrzymaliśmy się teraz na taką dłuższą przerwę, 20 minut dokładnie. Kurczę, strasznie ciepło jest, a jeszcze bardziej w busie. Z tyłu tam siedzimy, no to jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Okna są tylko z przodu, czyli u kierowcy i u pasażera. Tak, poza tym wszystko jest jak w trumnie. Są zasłonki, co prawda, ale no też jakby nie odbijają tego światła. Nagrzewa się to strasznie. No także komfort jazdy nie jest na zbyt wysokim poziomie, ale do tego trzeba się przyzwyczaić. W Kirgistanie nawet komunikacja miejska, te autobusy, z tego co jeździliśmy, to wszystkie bez klimy. No jesteśmy już w Jurcie, przyjechaliśmy na miejsce. No jeżeli chodzi o prysznice i kibelki, są na zewnątrz, jest tam są takie osobne pomieszczenia. No sama konstrukcja jurty to konstrukcja drewniana, naciągnięty oczywiście jest materiał. W szczycie, prawda, mamy ten symbol, który jest umieszczony oczywiście na fladze Kirgistanu. A wywodzi się właśnie ten symbol z tych jurt, bo tak robiono jurty. Zaczynano od góry, prawda? Robiono coś takiego, taką konstrukcję i z tego tytułu też to umieścili później na fladze Kirgistanu. Zobaczcie, jak mamy bliziutko do jeziora.
kłódka tu jest taka do zamykania, ale to jest prowizorka wszystko, bo tu 2 śruby odkręcacie i wchodzicie. Tu jest to, co najważniejsze, czyli jezioro. Interesuje mnie to właśnie, jaka temperatura ma woda tutaj w tym jeziorze, ale to się za chwilę przekonamy o tym. Tata mówi, że ciut słono jest ta woda, ale kryształ. A ci, którzy nie wiedzą, to warto wspomnieć i wam przypomnę, że to jest drugie co do wielkości górskie jezioro świata, zaraz po jeziorze Titicaca. Piękna woda, kryształ, ale zimno! Bardzo mi się tu podoba, mamusiu. A tu jest miejsce na ognisko. Ławeczki są, także pięknie. Może będzie dzisiaj jakieś ognisko integracyjne, to się przędziemy na wieczór. A tu jest szalter na drzewie i tak się włączy. I się włączyła lampa. O, teraz jest wyłączona. O, i już świeci. Ruszamy teraz do kanionu z Kaska. Tutaj jest ten nasz kamp, można powiedzieć. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jurt. Tam są prysznice. Tam jest, no, stołówka chyba jakoś. I biuro. Można jakieś napoje też kupić. Także luz. I przepiękne jezioro Isyk Kul. No, już jest późne popołudnie, także dobra pora, żeby tam iść, żeby też w tym największym upale nie iść w południe, nie? Do tego kanionu, bo jest ciepło, a tam będzie jeszcze cieplej. Tu jest fajnie od jeziora, taka bryza idzie, taki chłodek, no ale tam już będzie gorzej. Radek! Musisz do mikrofonu go dać, Spadaj! bo my stracili mikrofon, wiecie, nie? Ja zostawił w autobusie Kaś. I mamy jeden i musimy się dzielić. Teraz musimy przytuleni chodzić cały czas. O Boże! Widać, że ta droga tu robią. Żeśmy jechali cały czas tu robili. Trzeba było objeżdżać, zjeżdżać. No bardzo nieprzyjemna jazda, to trzeba przyznać. Jest bardzo wielki potencjał i na razie w ogóle niewykorzystany. Także podejrzewam, że pierwsza będzie droga, a potem cała infrastruktura urośnie tu. Południe tego jeziora Isykul odpuścili sobie, bardziej się skupiają na północy i tam mają swoje kurorty, prawda, Kirgizi. No jak widzicie, tutaj jest 2,2 km do kanionu, a do Skaska Park 500 metrów, można kawę wypić tam. A to jest jakiś pies dingo albo szakal. To jest pies dingo czy szakal? Chyba pies straszek, pies uciekinier. Kaj się idzie do Skaski, panie. Tam się idzie do Skaski, ale się mi tu nie przychlebie, bo cię głaską nie wyda. Ja nic nie mam do jedzenia. No taki fajny piesek. No taki fajny piesek. Nie? Tu prawdopodobnie jest jakieś kino letnie, bo tu jest chyba ekran, tak mi się wydaje, bo tu są takie siedzenia jakby dla widzów. No my idziemy do tego lokalu. O kurczę, a ile tu jurt jest. Przyszliśmy do tego parku z Kaska i zamówiliśmy sobie jedzenie, bata, kurczak z ryżem, tak? W sosie słodko. A ja se wziął ramen syrowy i piwko do tego. Beata sobie zamówiła kurczaka z ryżem, który kosztował 400 som, czyli około 16 zł. Ramen z serem 260 chyba, no około 10 zł. Zupa. I piwo też 10 zł. Też zupa. W takim lokalu od ludzi, gdzie nie ma żadnej konkurencji, to naprawdę są spoko ceny. To jest jedna z najdroższych pozycji, ta co tutaj wzięła. I przyszło piwko, takiego piwka, że jeszcze nie piją. A co ciekawe, oni tu mają banderole nawet na piwach. W lokalu też jest internet za free, także jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać, to może tu podejść, zjeść coś, napić się i jeszcze skorzystać z internetu. Bardzo ciekawą łyżkę tu mają, takiej my jeszcze nie widzieli, mega okrągłą. Baci przyszło danie, kurczaczek, ale ryżu nie widzę. Może to jest otulone ryżem. Mięso z piersi kurczaka, ale jest bardzo suche, nie? No tak słabe. Suche, ja też kosztowo i jest suche. A tu przyszedł mój ramen z serem. Ser jest tu i przyszły pałeczki. Nie wiem, co bym miał z tymi pałeczkami robić, ale ja z tymi pałeczkami nic nie będę robił. Ja to będę normalnie łyżką tradycyjnie jadł. Chociaż spróbuję. Mój pierwszy raz jedzenie zup, czy też ramen pałeczkami. To się jakoś tak pocisko potem jeszcze do gęby, nie? O kurde, za dużo, że wziął. Dobrze, to fajnie ci to idzie. Pięćka dziupa.
Myśleliśmy, że nie płaci się za wstęp, a jednak jakiś tam typek z samochodem stoi. Trochę to dziwne, bo kurde jeszcze na ludzkich blachach stoi. Jakieś auto takie byle jakie i wychodzi typek z auta i 50 sąd chce. No. Żadnego potwierdzenia. No, kiedyś ponoć nie było opłaty za wstęp w to miejsce. Nie wiem, czy się coś zmieniło. Może się zmieniło. Żeby dostać się do kanionu Skaska, trzeba się trochę nadreptać. Taką oto drogą, ale wśród malowniczych skał tutaj. Także nie jest nudno, tylko że ciepło jest. Nie trzeba poruszać się wytyczonymi jakimiś ścieżkami. Można dowolnie chodzić, gdzie się tylko chce. Zeszliśmy z głównej drogi i przebijemy się tutaj takimi labiryntami. Chyba dobrze idziemy, nie wiem. Beata się tam gdzieś ociąga po tyłach. Nie wiem, gdzie jest. Muszę na nie poczekać, jak zwykle. No to takie ciekawe. Pełno takich dziur tu jest. Czy jakieś termity tu mieszkają? Nie wiem. Muszę wejść gdzieś na górę, żeby zobaczyć. Ale droga tam jeszcze się ciągła. Nie wiem czemu. Da obejrzeć. No udało mi się tu na górę wejść, ale nic stąd nie widać. Strasznie tu jest niepewny teren, tak sypko jest. To jest taki przytwardzony piasek. Ale się nie będę musieli wracać. Nie wiem, jak to prowadzi. Widać, że tu na koniach chyba jeżdżą. Dotarliśmy do miejsca, do którego można dojechać samochodem. Tutaj jest parking za moimi plecami. No dalej już tylko piechotą. Tu też można jakieś pamiątki kupić, mi się wydaje. Nawet są jakieś wytyczone trasy z informacją, gdzie są jakieś punkty widokowe. Tu sobie można też z łuku poszczelać i różne takie dziwne rozrywki. Są jakieś tam wyznaczone ścieżki, ale można chodzić gdzie tylko się chce. Tam jest na górze jakiś, widzę, punkt widokowy, chyba się tam przejdziemy na górę teraz zobaczyć na początku, a później pójdziemy inną trasą. Jak widzicie na załączonym obrazku za moimi plecami, wchodzenie tutaj po tych sypkich skałach nie jest takie proste, a schodzenie tym bardziej. A jeszcze tym bardziej jak się schodzi, wchodzi, czy też jak się wchodzi i schodzi w kroksach. Buciory trzeba mieć, nie jest sypko tu. Ludzie tu chodzili tak często, że już się to ubiło, a mimo wszystko jest sypki ten grunt. Dlatego ta erozja tu tak skutecznie wpływała na kształt tych skał i je modelowała, no kurde, jak z plasteliny. A patrzcie to, tamte formacje. Jeżeli o mnie chodzi, to wygląda to jak jakieś, nie wiem, krasnoludki. W takich czapeczkach. Tam na górze małe, tu większe. To jest chyba ten mur chiński, bo coś tu jest nazwane murem chińskim. I to jest pewnie to. No bajecznie w tym kanionie bajka. Przed chwilą Beata powiedziała, że charakteru tego miejsca, tego klimatu nie oddają zdjęcia i filmy na pewno. Kolejne miejsce, w którym po prostu trzeba być. No. Ten park nie jest takim standardowym parkiem, bo jak widzicie, tu można wszędzie chodzić, wszędzie spacerować, wszędzie się spinać i nie ma jakichś wytyczonych ścieżek, także pełna dowolność. Wiosę w los na skała teraz i żaden mi nic nie powie, nie zrobi. Ewentualnie mogę spać, ale nie spadnę, bo nie chcę. Spadaj, tłuściochu. Lepiej byś trochę pobiegał. Będziemy zwiedzać dalej, bo nie ma czasu na głupoty. Teraz wam Beata pokaże, jak tu się schodzi. Beata to jest mistrz świata w schodzeniu turlającym się. Ale dzisiaj się nie będzie turlać, bo se wzięła nową koszulkę wandrusową i nie chce jej zmarasić. No. Dlatego dzisiaj idzie spokojnym krokiem.
A tu mamy kierunkowskazy. Kontener na śmieci, toaleta, dosor to jest miasteczko, parking, lake i mountain, czyli góry. No i tu też lake, czyli wiadomo jezioro. A tam jest Beata. I żadne drogi nie prowadzą do Beaty. O dziwne to bardzo. Ale taka jest rzeczywistość. Podobne są skały te tęczowe, nie? W Peru. Tak są te góry w Maroku? Nie wiem, czy w Maroku są, ale na pewno są w Peru, Beata. Są takie kolorowe właśnie góry, coś podobnego. Tylko, że tam są większe po prostu te góry, a tu są takie pagóreczki. Krasnoludki z bliska już tak nie wyglądają jak krasnoludki, ale bajkowo na pewno wyglądają. I serio można tu się doszukać różnych postaci z bajek, różnych kształtów, różnych zwierząt, jakieś głowy, kurde dziwne formy naprawdę. Co komu wyobraźnia podpowie, to może sobie ułożyć swój własny scenariusz tego, czego widzi, prawda? I swoją własną wizualizację. No jest to piękne i zobaczcie, te kolorowe tutaj pagórki, wzniesienia, to wszystko jest fantastyczne, pięknie, słońce zachodzi, także warto jednak przyjść gdzieś koło godziny 15 i to wtedy by było idealnie. Zajrzeć w każdy zakamarek, prawda, w każdy zakątek tego kanionu z Kaska, później zostać jeszcze na zachód słońca tak jak my. No to słońce chyli się za te góry i powoli znika oświetlenie tych skał. No to jest coś pięknego, naprawdę. Nie, no jest kozacko. Ja może wejść się za bardzo podniecą, ale jest kozacko, naprawdę. Mi się takie miejsca podobają. Nie ma tu tłumu turystów. Można na spokojnie sobie chodzić, deptać, gdzie człowiek chce, gdzie dusza zapragnie i to jest fajne w takich miejscach. Masz taki kolor jak te skały. Zamienił się w skała? Koniec. Te skały są słabe. Kupiliśmy sobie magnes tutaj na miejscu za 150 somów. Tutaj chłopaki sprzedają to, biznes kręcą. Elegancko. I my wracamy jak zawsze po zmroku. Kurde, jak nam się podoba w jakimś miejscu, to zbyt szybko nie uciekamy z tego miejsca. No nie zdążyliśmy obejść całego tego kanionu, ale takie te najważniejsze punkty, takie szczeliste skałki tam jeszcze były, nie? To tego już nie zobaczyliśmy, no bo robi się ciemno, no to nie bez sensu. A jutro już wyjeżdżamy stąd. A jutro niestety wyjeżdżamy na Karakol, jadymy i będziemy się bawić dalej. W końcu na tych koniach w Kirgistanie trzeba pojeździć, bo grzechem by było nie skorzystać z tej opcji jazdy konnej, ale musimy też to z głową wszystko zrobić, żeby te koniki były fajne, zadbane, a nie takie jakieś byle jakie wymęczone. Nie wiem, co z tymi orłami jeszcze. My nie chcemy takiego czegoś, jak jest ten orzeł cały czas na uwięzi, przez cały dzień stoi w jednym miejscu, go tam mają na sznurku i ludzie podchodzą sobie zdjęcia robić. Jeżeli już, to wybraliśmy taką opcję bardziej naturalną, gdzie sobie mogą latać, a nie stoją kaś tam kurde na torgu i sprzedają zdjęcia z orłami. No zobaczymy, to jeszcze jest do rozważenia ta kwestia. Tutaj mamy takie ładne miejsce do posiedzenia wieczorem. Pani nawet do czajniczek, także możemy sobie herbatka zrobić. Tu już widzieliście kibelki i prysznice, a tam ktoś jeszcze nad samym jeziorem rozpalił sobie ogień, bo tam są takie ławeczki i miejsce na ognisko. Jakbyśmy mieli kiełbasa z Polski, to byśmy też poszli na to ognisko. Pani była na tyle miła, że przyniosła nam kipitok, czyli wrzątek. W takim czajniczku, w takim dzbaneczku i przyniosła filiżanki, bo my mamy plastikowe i tak żeśmy się obawiali, czy możemy to zalać, bo metalowe zostawiliśmy w Kazachstanie. No herbatka mamy swoje, ale teraz zorientowaliśmy się, że tu można spokojnie kupić wszystko do picia. Woda, idzie kupić cola, fanta, piwo nawet 140 i to nie jest jakoś wygórowana cena, później kawa za 200, herbatka, nie wiem, to zakreślone jest. No i to wszystko można kupić, fajne miejsce do posiedzenia, zobaczcie, oświetlone, dużo stolików, ale tylu ludzi nie ma, to jest wszystko jeszcze w budowie z tego co widać. No i tam panowie ognisko sobie robią, chyba panowie Niemcowie, bo tu byli, nie? Piękna nasza jurta cała i Beatka w jurcie stała. Jeszcze trzeba wziąć prysznic, ogarnąć się i pójdziemy powoli spać. Jeszcze ja tam do roboty trochę muszę pozgrywać materiał oczywiście. A co ważne, jest tu chłodno, nie? Za dnia było bardzo gorąco, znaczy się nie tyle, że w jurcie na zewnątrz, ale tu jest chłodno. Także dzisiaj się będziemy z Beatą tulić mocno. Przez jedne nie przeleziesz, Beatko, z taką figurką.
Nie wiem, czy już panowie Niemcowie pojechali, czy jeszcze są, ale są teraz panowie i panie Rusowie, nie? My się boli, że będą i Niemcy, i Rusy, a my Polska po środku i nas zaatakujemy jednej i drugiej strony i będziemy się musieli bronić. To by było. Trzeba zamykać, bo owada tu jakoś wlatuje nam bata. A tu jest taki coś, pod spodem muszę to zatkać, żeby mi tu jakiś skorpion nie wlósł. Zobaczcie, jakie mamy piękne na wypasie śniadanie. No jeszcze takiego śniadania podczas jakiegokolwiek naszego wyjazdu chyba nie mieliśmy. 3 jajka, to już jest, kurde. Ostatnio w tym hostelu mieliśmy 2 jajeczka, takie malutkie i nic więcej, bułeczka do tego. A tu zobaczcie, owoce, sery i truskawki, naleśniki. Plan, żeby schudnąć, pójdzie chwilowo w zapomnienie. No i plany jak to plany, jak zwykle wzięły w łeb. Ponieważ zobaczcie, co się dzieje. I jeszcze na domiar złego pada deszcz. A mieliśmy ochotę się dzisiaj wykąpać w jeziorze i trochę się zrelaksować przed wyjazdem do Karakolu, ale no niestety. Także teraz się zwijamy, już pakujemy i będziemy moknąć, czekając na jakiegoś busa. No ale tak to bywa, no nie zawsze świeci słońce. Да, туристы. Больше. По-русски понимаете, да? Да, понимаю. Погода такая отвратительная. Сегодня так, Каньон, хотел на каньон сходить. вчера были. И уже не пошел, потому что ужасная погода. Красивый. А в Караколе что хотите делать? Посмотри, там сделать. Красивое место, да, Узбекистан. Я был там в том году. Главное туда летом не ездить, потому что очень жарко. Ale my byli w novembru. Холодно было очень, да? No, potem уже холодно, ale Самарканда очень жарко еще. А в Вьетнаме как? Хорош? Очень хорошо. Прям Да. очень вам рекомендую. Там, кстати, очень много поляков стало ездить. Да. Да? А раньше я ни одного поляка там не видел. А сейчас, в этом году, есть там такой остров, Фукуок называется. Вот, там прям очень много людей. Было всегда очень много русских, а поляков я вообще не видел никогда. А в этом году поток целый там. В Польше мы сказали, что мы едем до Станов. Казахстан, Киргизстан, Станы. Станы. Ну, это все бывший СССР когда-то. Да, да. Советский Союз. Я так понимаю, ничего не изменилось. То, что было в Советском Союзе построено, Да. ничего не добавилось. В Бишкеке я видел мечеть большую, турецкую. Это подарок туркам, да? Вот. Może potrzebne время, żeby oni postroili. А распада Советского Союза уже очень много времени прошло. да. И если они за 35 лет ничего не сделали, то Да. я Да. не думаю, что они начнут сейчас резко делать. A nam skazał Kirgiz. My очень leniwi naród. No, mieliśmy bardzo wielkiego farta. Ledwo wyszliśmy na drogę, Beata pierwszego stopa złapała i od razu pan się zatrzymał. Okazało się, że to Rosjanin. W Wietnamie mieszka, nie? Taka ciekawostka. Dorzuciliśmy się jakby do paliwa, daliśmy, więc tutaj Czyli 20 zł. tylko 20 zł, no także myślę, że spokojnie. Jesteśmy już bliżej Karakolu, a miejscowość, w której jesteśmy, to jest jak Kezelsu? Kezelsu. Znaleźliśmy się na jakimś bus station. Tu jest coś Karakol. Nie. Nie. Karakol. Dalsze. Spasiba. Здравствуйте, на Каракол? Spasiba. На Каракол? Da? Karakol. Kolka. 50? А, вот это 70. Rugzaki. Ja wiem. 70? Одного 70. Jedno 70. Rugzaki. Nazad. Moment. I 140 płacimy. Здравствуйте.
mi. No jesteśmy już... Podejdzie ty. Co za nerwus. Jesteśmy już Chodź. w Karakol. Musimy coś złapać jeszcze, żeby dojechać do naszej miejscówki. Radek namierzył. Muszę obejrzeć, przy jakiej to ulicy jest, bo nazwa hostelu nic nie mówi tej aplikacji Tugis. Jednak idziemy piechotą, bo jakoś kurde nie mogliśmy się doczekać na tego busa. W sumie mamy około kilometra. Te zejścia nawet z tych pasów, to wchodzicie zaraz w jakieś dziury albo coś. Kurde, nie chce im się nic jakoś porządnie zrobić. Tu jest teraz chodnik, o dziwo. Ta strona mają. Tu kąsek asfaltu, tu zaś nie. O, ja pierniczę. Jeszcze ten deszcz. Se ani kurde porządku nie umią zrobić z pogodą. W Lublinie jest pierwszego, w Warszawie drugiego, a w Szczecinie już jest czwarty. Rebiata, co wy działacie? Męczą gołębia, ja nie wiem. Co za sadyści, ja pierniczę. Wzięli kurde gołębia, na sznurku wiszali. Banda, żyła ciąć. No i doszliśmy. Asman tu. Nawet policyjny wóz jest. Chodź bata. Chyba tu. No jesteśmy już w kolejnej miejscówce. Pokój wygląda tak, jest łóżko, szafa, telewizor. No gniazdek jest dużo. Tu są, tam za łóżkiem i tu jest nawet gniazdko. Nam bardzo zależy na tym, żeby było dużo gniazdek, bo korzystamy po prostu z tego często. Ładujemy dużo. No i kibelek dość obszerny. No jest używarka, wiadomo, kibel, lustro, boiler, czyli ciepłowoda i prysznic. No i są jakieś mydełka, no, 2 mydełka. Teraz musimy coś iść zjeść na miasto, bo jesteśmy głodni. Aha, na dole jest kuchnia. Pan powiedział, że możemy korzystać, możemy sobie robić kawę, herbatę. Podejrzewam, że swoja kawa i herbata, ale możemy z tej kuchni korzystać, jest lodówka, także nie ma problemu. Bata sobie sotek zamówiła, ale bardzo dobry jest, taki gęsty, nie? No wyciskany chyba. Wyciskany, no. Bardzo dobry jest. W kwestii zamówienia jeszcze zamówił zupka lenti, tak zwaną. Bata brokkolia, tak? Coś zamówiła. No i pizzę. Barbecue chicken, tylko że mała. No i Beata ten sok. Zupka przyszła moja i od Beaty. Na smak spoko. Beacie smakuje, mi też smakuje. Trochę mało tej zupy jest, bo jest płytki talerz, ale całkiem spoko. No i przyszła pizza z kurczakiem barbecue. A tego jak smakuje, skosztuj może od razu. Dobra? To delikatny. No Włosi by się wściekli, bo jest ketchup na pizzy. Ale pokazały nam się piękne góry teraz. Nadzieja wstąpiła w nas na nowo. Może nie będzie tak źle jutro. Jakieś szprotki po ile? 80. Cukierki tu nie są drogie. Za 330, 360 za kilogram. Biała czekolada, batoniki, zumba 350. To nie jest dużo. I pieczywo, lepioszki za 37. Ojeju, ale fajne. Tu takie są jeszcze piankowe. A tu takie kołoczykowe, nie chcesz? Zobacz. Ale dużo tu jest różnych ciasteczek do wyboru, do koloru. Ale Beata chciała te, to już my wzięli. Dobra. Cukierki są tanie. Gdzieś około 12 zł już spokojnie kupicie. Nawet tańsze, tam były po 10 zł kilogram cukierków. Poszliśmy jeszcze kawałek dalej, teraz do znanego nam już sklepu Globus i zobaczymy, co jeszcze kupimy. Z poprzedniego sklepu mamy zakupy i można tutaj w szafce zostawić. 20 jajek, całe 3 zł. Te są już droższe, nie wiem co to za jajka, że takie tanie. Taką promocję tu mają. No. Przy rzeczach na wagę są po prostu takie numerki. Naciskacie numerek. Naciskacie numerek i bardzo prosta obsługa. Około 17 zł, tako 0,7 kosztuje. No to alkohole tu są tanie. Tutaj promocja jest Lanty. Takie po 24 dulki, a zwykłe 56. Snickers 64. A to KitKat jest 49. No też weźmiemy? No. One są w tych, nie są w Listka. listkach, normalnie ludzie jest spearmint.
Nie wiem o co kaman, ale tu jest pełno policjantów. Tutaj na zewnątrz i są wozy policyjne. Tam w tej jadalni też siedzą policjanci. Także nie wiem o co chodzi, czy to są goście. No chyba tak, chyba goście, bo tutaj te pokoje wynajmują. Bo czemu akurat radiowozami tu są, to nie mam pojęcia. Ale czujemy się dzięki temu bardzo bezpiecznie. Każdy ma giwera przy sobie. Bardzo bezpiecznie, naprawdę. Luzik, mogą nas poszczylać w nocy. Towarzystwo milicyjne, bo u nich się nazywa to milicja, nie? W Kirgistanie. Teraz pokażemy Wam, co kupiliśmy. Zrobiliśmy zakupy w 2 sklepach. Co prawda nie są to imponujące jakieś zakupy, ale no takie pierwszej potrzeby. W tym hostelu to mamy śniadania, także nie szaleliśmy, prawda, z zakupami, a na obiady zawsze gdzieś chodzimy. Obiad, kolację raczej. No, obiad, kolację, no bo nie jest drogo tak w lokalach, a strasznie, żeby sobie na to nie pozwolić. Dobra, to do sedna. Najpierw ten mniejszy sklep, tak. Woda gazowana 1,5 litra 55. Miód. Jaki to jest miód, to dokładnie nie wiem, ale jakiś tam 110. Później 200 za takie ciasteczka. Bardzo fajnie wyglądają. Ciasteczek jest pół kilo. 180 chusteczki. Chusteczki to są drogie. No takie ogólnie kosmetyki też są drogawe, moim zdaniem tutaj. Szafki 3 w jednym, takie małe, jednorazowe, po 15 sztuka. Sztuka. Jakieś zupki, jedna 35, taka większa 50 i ramen w pojemniczku 45. I teraz kolejny sklep, to już taka sieciówka Globus jest. Mamy kolejne zakupy, prawda. Napitok żarna to To nam polecił pan, no w tym busiku, jak jechaliśmy, powiedział, że to jest takie piwo ichniejsze, no. To jest zrobione z jakiejś mieszanki zbóż. kawa mokka fi 3 w jednym po 16. 298 mój dezodorant. No i tu była, nie wiem, jakoś zmyła cenowo, bo na cenówce była promocja za 156. No nie zgadzało się, ale już nie wracaliśmy się, już odpuściliśmy to po prostu. Cytrynka, jedna cytrynka 81. Ale duża cytryna jest, nie wiem jaka tam jest gramatura, jeżeli znajdziemy to wam też. 280 za kilo. A, Cytryny 280. są dosyć drogie. Woda 40 to jest litr wody niegazowanej. Niegazowanej. A to jest litr coli gazowanej. I kola 83. 83. I to, co zauważyliśmy na wstępie, jeżeli chodzi o porównanie Biszkeku i Karakolu, no wydaje nam się, że jest taniej w Karakolu No, jednak. ciut taniej. No, ciut taniej. A jeżeli chodzi o porównanie Kirgistanu z Kazachstanem, to teraz już po tych kolejnych zakupach, to jednak jest w Kirgistanie taniej. Są tańsze te produkty i kiełbasy, słodycze są na pewno tańsze, cukierki na wagę są tańsze, no jeżeli chodzi o napoje też są tańsze. Jest jednak taniej tu w Kirgistanie. Ale to tam dopracujemy jeszcze, jak będziemy tu dłużej trochę jakichś tam zakupów porobimy i rozeznamy teren. Nie? Oni bardzo lubią słodycze. Lubię tu właśnie i w tym Uzbekistanie tak samo. Ale też lubią słodkie napoje, dużo słodkich napojów. Tak, tak, energetyków jest Energetyki. dużo, to też tak pochłaniają, widać młodych przede wszystkim, że cały czas chodzą z tymi energetykami, cały czas to piją, nie? Także to też jest pewna plaga pewnie, tu tylko, że ta świadomość ich jest może niższa o szkodliwości tych energetyków. Skosztujemy tego żarma. Czuć ferment i to fest. No takie kwaśne. Kwaśne, ale może smakować. Takie orzeźwiające, nie? Ale alkoholu nie czuć w tym. Nie, nie czuć. Ale to ma 1%. To się może dopiero zrobi w brzuchu alkohol z tego. No na takie upały to się może sprawić. To jest, powiem Ci, że to jest na smak, która podobny do Airana. No troszkę. A skąd Ty wiesz? Bo pierwsze skosztowała. Kosztowałaś już? No. A tu jest jakiś pan z wąsem i w czopce pilotce. To może lotników jakiś napój to jest. Ma to specyficzny smak, trzeba przyznać. On powiedział, że piwo. No ja bym tego tak aż nie porównał do piwa, bo piwo jednak ma inny smak. Może ale... ten pan nigdy nie pił piwa. Może nie pił piwa. Ale można to tak skojarzyć, taki, no inna wersja piwa, bardziej podrasowana, bardziej gorzko, bardziej kwaśno. Ja lubię takie kwaskowate, nawet mleczne rzeczy, podejrzewam, że tu też jest. Ja ci powiem, że na upały to by było super. No, to może być dobre. Dzieje się w Karakolu w nocy. Koło pierwszej Onej. Muzyka gra gdzieś daleko i wrzaski, krzyki. Dzieje się. Impreza na całego.
Kirgizowie. Kirgizowie, tak? Kirgizi. Oni się po prostu w koniach urodzili, ci. Dla nie w koniach. Od jeziora Kirgiskul? Isykul, a nie Kirgiskul. Nazywają skały, żeby się zesrały. Ja chyba tego nie nagrywała.